Była to fabryka baterii i lamp Kroacja, Twornica Bateria i Svetlijaka. No ale cieszę się, że ten silniczek do tej kolekcji dołączył. Zaraz to sobie obejrzymy. Strasznie fajna rzecz. Inspekcja przeprowadzona w dniu 3 stycznia 1958 roku, a tutaj jest kontroler. Ok, teraz wygląda to już znacznie lepiej. No i zobaczmy, teraz powinien się obracać w tę stronę. W którą on się stronę obraca. Odłączymy tutaj te zaciski, do których podłączony jest kondensator. Ok, czyli w sumie rozruch tego silnika bez kondensatora również funkcjonuje, aczkolwiek ten moment rozruchowy jest na początku o wiele słabszy niż przy wykorzystaniu kondensatora. Kondensator rozruchowy pozwala na wytworzenie znacznie większego przesunięcia fazowego. To sprawdźmy jeszcze, jak ten silnik będzie pracował w lewo również bez kondensatora. O, i dokładnie tak jest. Chyba dokładnie takie same łożyska, jak wyjęliśmy z polskiego silnika BZF-WR. Jąłem dekielek i mam wrażenie, że mamy tutaj ładnie widoczny też ten wyłącznik odśrodkowy. Musimy tylko teraz uważać na mocowanie tych śrubek. Dałem króciutki, bo dłuższy nam nie jest potrzebny, taki 3-żyłowy gumowy przewód. Zostawiłem wtyczkę. Cześć, bardzo chciałbym Was dzisiaj zaprosić na odcinek poświęcony temu silnikowi elektrycznemu, który postawiłem sobie na stole warsztatowym. Tutaj mam jeszcze dla porównania kilka silników, o których w większości już w poprzednich odcinkach mówiliśmy. To jest gość dosyć nietypowy w naszym warsztacie, bo silnik pochodzi z Chorwacji. Wyprodukowany został w fabryce Kroacja w Zagrzebiu. To była fabryka, której pełna nazwa brzmiała Fabryka Baterii i Lamp Kroacja. Fabryka o 100-letniej historii, nieistniejąca już, zlikwidowana na przełomie roku 2006 i 2007, a założona chyba w 1907 roku wraz z powstaniem w Zagrzebiu pierwszej miejskiej elektrowni, ale jej korzenie sięgają jeszcze końca XIX wieku. O tym może sobie później porozmawiamy. Postarałem się trochę informacji o tej fabryce znaleźć. Przyznaję, i tutaj od razu będę miał do Was wielką prośbę, przyznaję, że po pierwsze nie wiem, kiedy dokładnie ten silnik został wyprodukowany. Przypuszczam, że w latach jugosłowiańskich, czy w czasach jugosłowiańskich. I też nie jestem pewien, do czego on dokładnie służył. Przypomina bardzo takie typowe polskie silniki stosowane w pralkach, ale jest troszeczkę mocniejszy, ma troszkę większe obroty. Nie wiem, popatrzyłem sobie na kilka jugosłowiańskich pralek, te, które przynajmniej znalazłem w internecie, i takich silników w nich nie znalazłem, więc bardzo możliwe, że był on używany do jakichś innych zastosowań. Jeżeli ktoś z Was tego typu silniki z jakichś jugosłowiańskich urządzeń poznaje, to dajcie proszę znać. On oczywiście jest tutaj ewidentnie wykorzystywany w formie szlifierki, ale nie sądzę, że tak było od początku. Ostatecznie także bardzo wiele tych polskich silników, takich jak ten BZF-WR z zakładów w Poniatowej, do dzisiaj wykorzystywany jest właśnie jako szlifierki. Nawet jeden taki silnik mam i będziemy go sobie w jednym z odcinków oglądać. Ten silniczek kupiłem niedawno na targu Staroci za jakieś grosze, bardzo się z niego ucieszyłem i bardzo chciałbym, żebyśmy go dzisiaj obejrzeli i może spróbowali się dowiedzieć trochę też o historii fabryki, która ten silnik wyprodukowała, i może uda nam się w ciągu tego nagrania, a może dzięki Waszej pomocy uda się już po tym opublikowaniu tego odcinka ustalić, kiedy ten silnik dokładnie powstał i, tak jak powiedziałem, gdzie był stosowany. Za chwilkę pokażę Wam, jak ten silniczek działa, bo to już akurat sprawdziłem i on wygląda na sprawny, ale rzućmy może najpierw od razu okiem na tabliczkę znamionową. Odsunę go troszeczkę może na bok, żeby móc ją Wam tutaj wyświetlić. Mamy tutaj logo Kroacja, mamy napis Kroacja, to jest nazwa fabryki, Zagrzeb. Niestety nie ma tutaj pełnej nazwy fabryki, ale tak jak już Wam powiedziałem, tak jak ustaliłem, była to fabryka baterii i lamp Kroacja, Twornica Bateria i Svetlijaka.
w Zagrzebiu i tam produkowano też chyba jeszcze od lat 1920 jedno- i trójfazowe silniki. O historii tej fabryki sobie później porozmawiamy, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Jest tutaj numer silnika 9110, typ silnika KDF3/2. Prąd 1,3 A, napięcie 220 V, silnik jednofazowy. Tutaj jest chyba moc silnika, ale zaraz do tego wrócimy, bo to może być ciekawe. Cosinus Phi, współczynnik mocy 0,75, no częstotliwość sieci 50 Hz i tutaj są obroty 2700 chyba 60 obrotów na minutę. Dosyć szybko ten silnik się obraca. No dobra, a jeżeli chodzi o moc tego silnika, to przyznaję, że o mało nie zrobiłem tutaj błędu. Chyba, bo chciałem już powiedzieć, że 0,26 kW, czyli 260 W, ale zaintrygował mnie ten skrót KS przed tą informacją o mocy. I wydaje mi się, tak sobie poszukałem, że to jest chorwacki skrót od końskich snaga, czyli po prostu koni mechanicznych. Snaga to jest chyba moc po chorwacku, czyli byłoby to 0,26 konia mechanicznego. Jak sobie to przeliczymy, to wychodziłoby 0,19 kW, czyli 190 W, jeżeli się nie pomyliłem. Jeżeli się pomyliłem, to poprawcie mnie proszę. Czyli 190-watowy silnik. Ja sobie znalazłem w internecie jeszcze jeden silnik z fabryki Croatia, właściwie jedyny jaki w internecie znalazłem oprócz tego, który mam. To jest silnik ze zbiorów Muzeum Techniki w Zagrzebiu. Tylko że to jest silnik trójfazowy, zewnętrznie wygląda bardzo podobnie, ale jest większy, waży prawie 20 kg. Tutaj jest napisane Snaga muje 1,1 KS, czyli pewnie jego moc to 1,1 konia mechanicznego właśnie, końskich Snaga. Czyli to jest moc podana w koniach mechanicznych, tak mi się przynajmniej wydaje. Poprawcie mnie, czyli tak naprawdę 190 W miałby ten silnik, co właściwie tak naprawdę, przepraszam, zrobię tutaj może miejsce, odpowiadałoby mocy polskich silników BZF WR od pralek Frania gdzieś z przełomu lat 50. i 60. Ten akurat jest z 65 roku, bo tutaj jest moc tego silnika to jest 180 W. Jedyne co, to ten silnik ma chyba 1380 obrotów na minutę, ten ma 2760, czyli wyraźnie szybszy jest ten silnik. Może pochodził od pralki, ale jeżeli chodzi o przeznaczenie tego silnika, to pewności przyznaję, że nie mam. Aha, i jak przeglądałem gdzieś różne oferty na aukcjach internetowych, na chorwackich aukcjach internetowych, to znalazłem taką publikację właśnie o historii fabryki Croatia i tam też pokazane były fragmenty katalogu i tam były też bardzo podobne silniki, chyba jeszcze produkowane od lat 30. czy 40. w podobnym kształcie. Nie wiem, trudno mi w tej chwili powiedzieć, w którym roku powstał ten silnik. Zaraz go sobie zobaczymy, może gdzieś jakieś wskazówki znajdziemy. Ja szukałem troszeczkę w różnych książkach poświęconych domowym urządzeniom elektrycznym, elektryczne urządzenia domowe, domowe urządzenie radioelektryczne, pralki domowe, ale tutaj jugosłowiańskich sprzętów właściwie nie znalazłem. Przede wszystkim oczywiście polskie, radzieckie, czechosłowackie, tak. Jugosłowiańskie, w których mogłyby być te silniki, chyba nie. Widziałem w internecie taką jugosłowiańską pralkę Himo, jeżeli dobrze to odczytuję, z 1959 roku. Tam nawet było zdjęcie silnika, ale silnik był inny i z innym logotypem, także na pewno nie z fabryki Croatia. Widziałem jakieś zdjęcie starego sprzętu, czy starego, no zdjęcie pochodziło z 1969 roku, był to sprzęt gospodarstwa domowego, chodziło o wystawę tego sprzętu w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, właśnie chyba w listopadzie 1969 roku. Tam były sprzęty produkowane przez przedsiębiorstwa Jugo Elektro, Technopromet, pralki, lodówki, tego typu rzeczy, ale silników tam nigdzie w tych urządzeniach nie widziałem. Także to na razie pozostaje jeszcze zagadką do rozwiązania, a ja może pokażę Wam szybciutko, jak ten silnik właściwie działa. Może jeszcze tylko rzućmy szybko okiem na jego stan zewnętrzny. No więc tak jak powiedziałem, silnik przerobiony na szlifierkę, aczkolwiek ten kamień, zresztą już bardzo zużyty, postaram się odkręcić, bo nie sądzę, żebym używał go w tym charakterze.
Silnik wyposażony w kondensator, czyli troszkę inny od tych, które oglądaliśmy do tej pory, o tym sobie też zaraz powiemy. Tutaj ładne logo Kroacja na tej puszce przyłączeniowej, do której zaraz sobie zajrzymy. Szczerze mówiąc, to te osłonki zabezpieczające przewody przy tym silniku wyglądają na naprawdę stare. Nie wiem naprawdę, z którego roku ten silnik pochodzi, bardzo mnie to ciekawi, ale wcale nie wygląda to gdzieś na lata 80. czy 70. Wygląda to nawet na jakieś urządzenie starsze. Sam silnik jest naprawdę w dobrym stanie, jest pomalowany jeszcze taką zieloną farbą. Tutaj od spodu przez te otwory możemy zobaczyć wentylator, uzwojenia silnika. Zaraz spróbujemy to wszystko rozmontować, zobaczymy, jakie łożyska się tutaj znajdują. Co ciekawe, te łapy są zintegrowane, znaczy stanowią jedną całość z korpusem silnika, nie tak jak w naszych silnikach BZF-WR, gdzie były przykręcane. I spróbujmy, zaraz Wam pokażę, jak ten silniczek działa. Tutaj przewód jest wyraźnie późniejszy, jest polska wtyczka, made in Poland. Nawiasem mówiąc, też z przewodem ochronnym, który w ogóle jest tutaj niepodłączony, bo z wtyczki wychodzą tylko 2 przewody. Mam wrażenie, że tutaj do korpusu silnika też powinien być, tutaj gdzie znajduje się ta śrubka, podłączony przewód ochronny, którego tutaj nie ma. Zobaczymy, może to później wymienimy. Tutaj jest jeszcze jakaś kostka przyłączeniowa, która być może nawet była oryginalna, z jakimś logo, któremu muszę się jeszcze przyjrzeć. Może uda się je także zidentyfikować. Przyznaję, że jest to pierwsze urządzenie z byłej Jugosławii, z którym mam tutaj, czy z krajów byłej Jugosławii, czy w ogóle z Chorwacji, z którym mam tutaj na kanale do czynienia i bardzo chciałbym się troszeczkę więcej o nim dowiedzieć. Ok, zobaczmy, jak ten silnik działa. Warto założyć okulary ochronne. Tutaj ten kamień jest dość mocno połamany, coś może od niego odpaść. Zresztą nie wiem, czy oglądaliście odcinek o odkurzaczu Omega 1060, który robiłem niedawno i tam podczas próby silnika okazało się, że do silniczka wpadła taka sprężynka z wyłącznika. Zaczęły tam jakieś fragmenty wylatywać, więc no, na wszelki wypadek lepiej okulary ochronne przy sobie mieć. Nie będę na wszelki wypadek tego silniczka dotykał. Podłączę sobie do listwy zasilającej, no i zobaczmy. Silnik całkiem ładnie od razu się uruchamia. Ten wirnik nawet obraca się też zupełnie nieźle, bez jakiegoś większego oporu. Zobaczymy, jak będzie tutaj z łożyskami. Najwyżej je troszeczkę nasmarujemy. Uruchomię go na chwilkę jeszcze raz. Moim zdaniem jest tutaj zamontowany też wyłącznik odśrodkowy, podobnie trochę jak w silnikach BZF-WR, który odłącza tą rozruchową fazę kondensatorową, bo wyraźnie słychać, jak w momencie, kiedy ten silnik zacznie już zwalniać, jak ten wyłącznik odśrodkowy tutaj ponownie zaskakuje i chyba słychać, jak on się też odłącza po uruchomieniu silnika, ale zobaczymy to po rozmontowaniu. Mam nadzieję, że uda się ten silnik rozmontować bez problemu, że uda nam się przede wszystkim tutaj te śruby trzymające korpus silnika rozkręcić. Dobra, nie będę teraz robił dalej prób tego silnika. Spróbujmy go teraz rozmontować, obejrzeć i poznać jego tajemnice kryjące się w środku, ale może jeszcze na chwileczkę wyciągnę te inne silniki, które tutaj mam na stole i sobie szybko je porównamy. Ok, postawiłem tutaj na stole kilka silników, dołożyłem jeszcze jeden, bo o nim wcześniej zapomniałem, którymi częściowo już się tutaj zajmowaliśmy. Najwięcej mówiliśmy chyba do tej pory o tych silnikach typu BZF-WR, tak jak ten, takich typowych silnikach od polskich pralek z lat 60. BZF-WR 120/78, ten z zakładów w Poniatowej. Niedługo będziemy oglądać podobny taki silnik z zakładów w Brzegu. Silnik z tak zwaną oporową fazą rozruchową, z pomocniczym uzwojeniem zasilanym w czasie rozruchu tego silnika i odłączanym potem
od razu po, nie wiem, sekundzie czy półtorej sekundzie przez znajdujący się tutaj wewnątrz na wirniku wyłącznik odśrodkowy po to, żeby to uzwojenie pomocnicze nie uległo spaleniu. Widzieliśmy jeden taki sam silnik, w którym właśnie to uzwojenie pomocnicze jest uszkodzone, co nie przeszkadza, że ten silnik po uruchomieniu ręcznie będzie dalej działał. Tutaj mam na podobnej zasadzie działający, innego typu, ale na podobnej zasadzie działający taki malutki silniczek MSK2 ze Spółdzielni Pracy Motoruch w Krakowie. Oglądaliśmy go też w oddzielnym odcinku. On również oryginalnie wyposażony był w wyłącznik odśrodkowy, który po rozruchu silnika odłączał oporową fazę rozruchową. Ten wyłącznik odśrodkowy akurat w tym silniku znajdujący się tutaj w tylnej części, tutaj znajdował się w tej przedniej części, uległ uszkodzeniu, więc zamontowano tutaj takie sprytne urządzenie, które służyło do rozruchu tego silnika. Tym przyciskiem uruchamialiśmy uzwojenie główne, ale silnik sam nie ruszał i trzeba było dosłownie na chwileczkę tym chwilowym przyciskiem zasilić tą oporową fazę rozruchową. Silnik ruszał i wtedy odłączaliśmy, czy puszczaliśmy po prostu ten przycisk i silnik sobie już dalej pracował. Alternatywą było ręczne uruchomienie poprzez, nie wiem, jakimś śrubokrętem pchnięcie tego wirnika w silniku. Tutaj mam jeszcze jeden silnik, chyba bardziej spokrewniony z tym dzisiejszym, bo wyposażony w kondensator. Silnik od polskich pralek z lat 80. typu SED 110.4, także z zakładów w Poniatowej, tak jak ten silnik BZWR. O nim sobie jeszcze w oddzielnym odcinku powiemy, więc na razie go odstawię. Tutaj mamy bardzo fajny silniczek z krakowskiej spółdzielni Wspólnota. Ktoś mnie ochrzanił ostatnio, że źle to wymawiam, powinno być Wspólnota, no ale nic na to nie poradzę, że jeszcze krakowska spółdzielnia nosiła taką archaiczną nazwę Wspólnota. Silniczek prawdopodobnie od jakiegoś wentylatora przemysłowego WR80 i to był silniczek, który nie jest wyposażony w kondensator, nie jest wyposażony w wyłącznik odśrodkowy, nie jest wyposażony w pomocnicze uzwojenie oporowe, tylko w tak zwane pomocnicze uzwojenie zwarte, silnik zwartobiegunowy, który również był uruchamiany od razu, nie wymagał kondensatora do uruchomienia, rusza od razu po podłączeniu zasilania, stosowany głównie w jakichś wentylatorkach, mniejsze rodzaje tych silniczków na przykład do napędu magnetofonów, bo ma mniejszą moc, mniejszą sprawność, więc nie do wszystkich zastosowań się nadaje. Tutaj mam na stole jeszcze taki malutki silniczek z fabryki VEB Elmo Harta w NRD, czyli z tych wszystkich silników tutaj mamy dwa zagraniczne silniki z NRD i z Chorwacji. Silniczek wyjątkowo trójfazowy, tutaj na próbę mam go podłączonego do kondensatora, bo robiliśmy próbę zresztą całkiem udaną uruchomienia tego silniczka w sieci jednofazowej, ale to tylko tak dla uzupełnienia tej kolekcji go tutaj postawiłem. Tych silniczków zresztą jeszcze mam kilka, o których jeszcze na kanale nie mówiliśmy, no ale cieszę się, że ten silniczek do tej kolekcji dołączył. To całe towarzystwo na razie odstawiam i zajmujemy się demontażem tego dzisiejszego silnika z fabryki baterii i lamp Kroacja w Zagrzebiu. Przyznaję, że bardzo chciałbym na początku odkręcić ten kondensator, zajrzeć, czy nie ma tutaj pod tą obejmą jakichś zachowanych napisów i także odkręcić tutaj te dwie śruby trzymające dekielek i zajrzeć do tej puszeczki przyłączeniowej. Ja sobie na razie odwrócę ten silnik w moją stronę i zacznę jego demontaż. Ta jedna śruba, mam wrażenie, że jest znacznie nowsza. Prawdopodobnie wymieniana. O, nawet już udało mi się to odkręcić, ale jeszcze chwileczkę odkręcę całkowicie tę śrubę, żeby wyjąć kondensator z tej obejmy. Już chyba się udało. Ale niestety tu przynajmniej nie widzę żadnych napisów. Z tyłu nie widzę, z przodu nie widzę. To jest jakaś plastikowa albo bakelitowa nakrętka. Może po wyczyszczeniu gdzieś tutaj z boku zobaczymy jakieś napisy. Na razie, prawdę mówiąc, niestety bardzo liczyłem na datę. Ale niestety nic takiego tutaj nie ma. No nic. Odkręćmy w takim razie tutaj na tej obejmie, mocno już zardzewiałej, nawiasem mówiąc też
Nic nie widzę. Odkręćmy w takim razie te dwie śruby, żeby zajrzeć tutaj do tych połączeń. Kurczę, tutaj jest nawet jakaś instrukcja obsługi albo jakaś kartka. Mam wrażenie, która służy za coś w rodzaju papierka preszpanowego, za taką izolację. Zaraz to sobie obejrzymy. Strasznie fajna rzecz. Mam już ten dekielek z napisem Kroacja, z bardzo ładnym logo odkręcony. Tutaj jest jakiś numer po drugiej stronie. Numer nie wiem, D7N. Super. No i zobaczmy, co tutaj się znajduje. Zaraz to sobie obejrzymy. Tak, to jest, zobaczcie, jeszcze z napisem Kroacja. Z fabryki Kroacja. Bardzo zakurzona ta puszka przyłączeniowa. Troszkę taka jak w trójfazowych silnikach. Ale tutaj mamy z jednofazowym silnikiem do czynienia. Fajnie, dobra, ale to mnie strasznie ciekawi. Strasznie fajne znalezisko. Kroacja, Zagrzeb, ulica Koturaszka 69. To się zgadza, jak oglądałem sobie informacje o fabryce w internecie. Aha, pytanie, czy jest tutaj data. Tak, patrzcie, jest data. Dobra, typ KDF32, to jest dokładnie ten silnik. Ja wyświetlę tutaj z boku tę instrukcję. Numer 9110, tak jest, zgadza się. Ispitan dne, czyli prawdopodobnie wyprodukowano. Przepraszam, Ispitan dne to raczej będzie znaczyło sprawdzony. Inspekcja przeprowadzona w dniu 3 stycznia 1958 roku, a tutaj jest kontroler Ispitao i podpis kontrolera. Jest Kroacja, Zagrzeb, Koturaszka, Cesta, ulica Koturaszka chyba, tak? 69, telefon. To jest chyba schemat przyłączenia jednofazowego silnika bez kondensatora z kondensatorem, czyli mogliśmy go używać zarówno bez kondensatora, tak jak to jest tutaj. Zresztą zaraz to sobie, myślę, wypróbujemy. Tutaj jest przyłączenie do tej puszki bez użycia kondensatora, a tutaj jest z użyciem kondensatora. Fajnie, zaraz to sobie wszystko wypróbujemy. No i co tutaj mamy z drugiej strony? To jest uziemienie, tutaj tylko rozumiem leżai i mazanie. Mazanie to pewnie smarowanie. Zagrzewanie motora. Dobra, zaraz spróbuję to też sobie przetłumaczyć. Strasznie fajna rzecz. Pierwszy raz mi się zdarzyło, że w takim silniku znajdujemy też instrukcję obsługi. Czyli mamy już odpowiedź na zagadkę, z którego roku pochodzi ten silnik. Z 1958. Niestety ja przynajmniej tego nie rozumiem. Nie wiem, czy jest tutaj opisane zastosowanie tego silnika do konkretnych urządzeń. Może o tym jeszcze to spróbujemy sobie jeszcze wyjaśnić. Nawiasem mówiąc, patrzę sobie tutaj na sposób podłączenia tego silnika z kondensatorem i bez i mam wrażenie, że tutaj jest dokładnie tak samo, tylko jeżeli bym go podłączał bez kondensatora, to musiałbym tutaj jeszcze blaszką, której tu chyba nie ma, połączyć o te dwa styki. W przypadku podłączenia kondensatora tego nie ma, a w przypadku podłączenia bez kondensatora widzę, że te dwa na instrukcji też są połączone. Rozumiem, że tutaj jest też zaznaczone liewo, desno, kierunek wirowania. Liewo to pewnie lewo, desno to pewnie prawo. Jeszcze to sobie zaraz sprawdzę. I tutaj też są różne sposoby podłączenia, czyli tak, gdybym chciał podłączyć w prawo, to musiałbym te dwa styki połączyć ze sobą, tą blaszką, tutaj podłączyć kondensator, a tu do tego i do tego podłączyć przewód zasilający. Aha, tylko zmieniam
zmieniam położenie tą blaszkę przekładam tu, tą blaszkę przekładam tu. Sobie to wszystko później wypróbujemy. Bardzo fajnie, bardzo przydatna wskazówka. Zaraz sobie zrobimy kilka testów z tym silnikiem, tylko pozwólcie, że ja najpierw wezmę odkurzacz i tutaj troszkę tę puszkę przyłączeniową wyczyszczę, bo ona jest bardzo brudna w środku. Ok, teraz wygląda to już znacznie lepiej. Ok, to spróbujmy teraz zrobić mały test tego silnika. W tej chwili silnik jest podłączony dokładnie tak, jak jest pokazane tutaj na tym rysunku, czyli kierunek wirowania jest w lewo. Kondensator jest podłączony tutaj do tych dwóch zacisków X, Y. Jeden przewód z przewodu zasilającego jest podłączony tutaj do tych złączonych ze sobą blaszką styków V, W, a drugi jest podłączony tutaj do tych też złączonych ze sobą blaszką styków Z, U. I teraz silnik powinien kręcić się w lewo w zależności od tego, z jakiej pozycji na niego patrzymy. No i zobaczmy, przepraszam, tu musiałem 2 razy zrobić próbę, bo nie zauważyłem, że od tej kostki przyłączeniowej odczepił się jeden z przewodów. Zobaczmy teraz, jak będzie. Silnik obraca się w tą stronę, czyli patrząc od strony silnika w prawo, patrząc od strony, teraz od mojej strony kręci się w lewo. Dobra, a zobaczmy, odłączmy to wszystko. Zobaczmy, spróbujmy teraz zmienić ten kierunek wirowania tak, żeby kręcił się desno, czyli w prawo. To znaczy, że muszę przełożyć tutaj tę blaszkę. Muszę po prostu zamienić tę blaszkę na dole, połączyć te dwa styki UV, tą pionową blaszką połączyć styki YW, a kondensator podłączyć do styków ZX, tak jak jest tutaj pokazane. No to zróbmy tak. Klucz 8. O, nawet przy okazji zauważyłem, że mamy tutaj jeszcze jedną blaszkę, która będzie nam zaraz potrzebna, jak będziemy robić próby podłączenia bez kondensatora. Dobra. Przewody zasilające mam już odłączone. Jeszcze tutaj te od kondensatora. Trzeba tylko uważać, żeby ich nie pomylić, bo one są wszystkie w żółtym kolorze. Dobra, tę blaszkę przekładam tutaj i łączę do niej od razu jeden przewód zasilający. Kondensator podłączam tutaj. A tą blaszką łączę tutaj te dwa styki i podłączam tutaj przewód zasilający. O, zobaczmy teraz. Zgodnie z tym rysunkiem na dole, desno w prawo mamy tutaj połączone te dwa styki, do nich mamy podłączony tu jeden przewód z przewodu zasilającego, te mamy ze sobą połączone i podłączony mamy drugi przewód z przewodu zasilającego, a tutaj do tych dwóch mamy podłączone przewody idące do kondensatora. No i zobaczmy, teraz powinien się obracać w tę stronę, o tak, patrząc od mojej strony w stronę silnika w prawo. Ok, postawiłem silnik na stopach. Zobaczmy, w którą on się stronę obraca. Teraz to dobrze widać, w tą. Czyli patrząc w kierunku silnika w
prawo. Zmieniliśmy kierunek wirowania. Ok, to teraz w takim razie po tej próbie spróbujmy podłączyć ten silnik, tak jak jest tutaj na tym dolnym schemacie obok, w prawo, ale bez kondensatora. Czyli tak naprawdę zostawiamy tutaj tę blaszkę na dole pomiędzy stykami UV, zostawiamy tę pionową pomiędzy YW, do nich są podłączone przewody zasilające, ale odłączymy tutaj, odłączymy tutaj te zaciski, do których podłączony jest kondensator. Kondensator, czy przewody od kondensatora możemy teraz w ogóle wyjąć. Nawiasem mówiąc, jest tutaj napisane kondensator 30 mikrofaradów. Odkładam go na bok i zamiast kondensatora musimy, tak jak jest tutaj na schemacie, połączyć te styki ZX jeszcze jedną blaszką. Dobra, nie muszę jej bardzo mocno dokręcać. No i zobaczymy jak teraz będzie. Faktycznie ten silnik bardzo fajnie rusza też bez kondensatora, aczkolwiek nie wiem, czy widzieliście, znacznie wolniej na początku się porusza, dopóki nie osiągnie pewnych obrotów. Ok, czyli w sumie rozruch tego silnika bez kondensatora również funkcjonuje, aczkolwiek ten moment rozruchowy jest na początku o wiele słabszy niż przy wykorzystaniu kondensatora, czyli do jakichś rodzajów prac pewnie by się to nie nadawało, bo silnik nie mógłby ruszyć, ale do innych rodzajów napędów, innych urządzeń prawdopodobnie by to w zupełności wystarczyło. Jeżeli ten moment rozruchowy chcemy osiągnąć większy, no to musimy większą moc silnika podczas rozruchu, no to musimy posłużyć się takim 30 mikrofaradowym kondensatorem, ale całkiem fajnie to działa. Zaraz spróbujemy, teraz obracał się w prawo, a zaraz spróbujemy podłączyć to tak, żeby bez kondensatora obracał się w lewo. Nawiasem mówiąc, w tej starej książce, którą już kiedyś oglądaliśmy, małe silniki jednofazowe Jerzego Pustołu i Tadeusza Śliwińskiego, książki chyba z 59 roku, czyli mniej więcej z czasów, w którym w chorwackiej fabryce w Zagrzebiu powstawał ten silnik. Są opisane silniki różnego rodzaju. Czytaliśmy tutaj już o silnikach z oporową fazą rozruchową, tak jak silniki BZF-WR od pralki. Czytaliśmy tutaj o silnikach zwartobiegunowych, tak jak ten mały silniczek ze spółdzielni Wspólnota z Krakowa. No i są tutaj też silniki z kondensatorową fazą rozruchową, tak jak ten. I jest tutaj napisane dokładnie to, co przed chwilą widzieliśmy. Kondensator rozruchowy pozwala na wytworzenie znacznie większego przesunięcia fazowego między prądami niż w przypadku stosowania fazy oporowej i dlatego można tu uzyskać znacznie większe momenty rozruchowe niż poprzednio, czyli widzieliśmy, że przy wykorzystaniu tego kondensatora mamy znacznie większy moment rozruchowy niż bez tego kondensatora, aczkolwiek ten silnik może działać zarówno z kondensatorem rozruchowym, jak i bez. No dobra, to sprawdziliśmy już tak. Na początku sprawdziliśmy pracę tego silnika w lewo, normalnie z kondensatorem, tak jak był pierwotnie podłączony. Potem sprawdziliśmy pracę tego silnika w prawo z kondensatorem. Potem sprawdziliśmy pracę tego silnika w prawo bez kondensatora, tak jak teraz. No to sprawdźmy jeszcze, jak ten silnik będzie pracował w lewo również bez kondensatora. Odłączam tutaj wtyczkę, mam oczywiście odłączoną. Odkręcam te wszystkie blaszki i przewody. I zamieniam je po prostu. Zaraz sobie obejrzymy ten układ do pracy w lewo bez kondensatora. Ok, czyli teraz zgodnie z tym schematem mam połączone te dwa styki ZU, mam połączone te dwa styki VW i do nich jest doprowadzony przewód zasilający i mam połączone te styki XY zamiast podłączonego do nich kondensatora, tak jak było na samym początku. No i zobaczmy teraz ruch w lewo bez kondensatora. Czyli patrząc od tej strony, silnik powinien się teraz obracać
tę stronę. Zaraz to sprawdzimy. O, i dokładnie tak jest. Rusza też z mniejszym momentem rozruchowym, ale kręci się, patrząc od tej strony w stronę silnika w lewo. Bez kondensatora. No to podłączymy teraz, myślę, ponownie kondensator, tak jak było to zrobione na samym początku. Ok, no to mamy teraz tak podłączone jak na początku, kiedy robiliśmy pierwszy raz próbę tego silnika. Tutaj mamy podłączony kondensator do tych styków XY. Tutaj mamy do tych połączonych ze sobą blaszką ZU podłączony jeden przewód z przewodu zasilającego i mamy do tych dwóch VW połączonych też blaszką podłączony drugi przewód z przewodu zasilającego. No i zobaczmy, teraz powinien obracać się w lewo i ruszać z większym momentem rozruchowym, bo jest wyposażony w kondensator. Tak, bardzo fajnie i patrząc od tej strony silnik obraca się w lewo. Szczerze mówiąc, to chciałbym ściągnąć tutaj przynajmniej na razie ten kamień szlifierski, tym bardziej, że on i tak jest do wymiany. Nawet on się tutaj dosyć łatwo odkręca, przynajmniej ta nakrętka. No dobra, kamień sobie mogę zdjąć. To jest jeszcze taka podkładeczka. O, to jest jeszcze jedna podkładka. Tę końcówkę całą fajnie byłoby ewentualnie też zdjąć. Ona tu jest chyba albo nakręcona, albo raczej nasunięta na ten koniec wału wirnika. Zaraz zobaczymy. No, na razie przyznaję, że nie bardzo mogę zdjąć tutaj tę końcówkę z wirnika. Mam wrażenie, że ona nie jest wkręcana, tylko włożona tutaj na wcisk i była przymocowywana jeszcze tutaj śrubą. I mam wrażenie też, że ktoś już kiedyś tutaj bardzo usilnie próbował to zdjąć, bo nawet widać tutaj wgniecenia, ale najwyraźniej się to nie udało. Dobra, ja to na razie odkładam, niewykluczone, że założę tutaj jakiś nie tak wytarty kamień szlifierski. No to zajrzyjmy w takim razie, może tutaj będzie łatwiej do łożyska od tej strony. O, ruszyła. Śrubka i jeszcze jedna. Mam wrażenie, że ten silnik w ogóle nie był jeszcze demontowany, bo tutaj w większości są jeszcze ślady farby na tych śrubkach. Nie widać uszkodzeń po śrubokręcie na tych śrubach. No i co? I teraz ten dekielek trzeba by otworzyć. Jest. Wypadł. Ciekawi mnie, jakiej marki tutaj są łożyska. Tutaj zrobiłem powiększenie na łożysko i zrobiłem też zdjęcie, bo przyznaję, że nie byłem w stanie tutaj odczytać, co jest na nim napisane. Mamy napis Made in Sweden, czyli łożyska szwedzkie i chyba tutaj też jest napis SKF w jednym miejscu na tych łożyskach. Czyli szwedzkie łożyska SKF w rozmiarze, chyba rozmiar jest tutaj też w jednym miejscu dobrze widoczny, 6202 to są chyba dokładnie takie same łożyska, jak wyjęliśmy z polskiego silnika BZF WR, czyli stosowane mniej więcej w tej wielkości silnikach. Żeby było śmieszniej, to ja nawet mam nowe łożyska SKF, co prawda te już we Włoszech produkowane, nie w Szwecji, właśnie na wymianę do mojego silnika BZF WR. Robiliśmy już filmik o wymianie łożysk w takim, co prawda wadliwym silniku BZF WR, ale tam tę wymianę widać. No i tutaj też mamy łożyska SKF. Poczytałem sobie bardzo szybko o historii SKF i okazało się, że firma założona została w Szwecji w 1907 roku, przypadkowo dokładnie w tym samym roku, w którym założona została Kroacja w Zagrzebiu, również w 1907. No ale to przypadek. Czy to są łożyska, które były w tym silniku od początku, od 1958 roku? Możliwe, że były wtedy kontakty handlowe pomiędzy Jugosławią a Szwecją i takie łożyska sprowadzano. Może zostały wymienione w jakichś kolejnych latach, niestety nie wiem kiedy. Nawiasem mówiąc, te polskie łożyska dokładnie tego samego typu 6202, które wyjęliśmy z silnika BZF WR, to są łożyska FLT z fabryki łożysk tocznych w Kraśniku. Tutaj mamy łożyska SKF.
Położyłem sobie tutaj taką gumową podkładkę, żeby mi ten silnik bardzo nie podrapał blatu. Spróbuję jeszcze odkręcić te śrubki w obudowie i zdjąć cały ten dekielek z tyłu silnika. Chciałbym zajrzeć do środka i przynajmniej może troszeczkę go wyczyścić. Bardzo brudne, zakurzone są już te śruby. Ale łatwo się wykręcają. Aha, a tutaj na dole są takie głębiej. Krótsze dużo. Chyba wszystko odkręciłem. Pytanie tylko, czy uda mi się ten dekielek ściągnąć. Spróbuję go przez taką drewnianą podkładeczkę odstukać. Mam wrażenie, że schodzi. Zobaczcie. Nawet mam wrażenie, że już go poluzowaliśmy, tylko on się trzyma tutaj na tym łożysku. Tak. Schodzi z całego łożyska. Zdjąłem dekielek i mam wrażenie, że mamy tutaj ładnie widoczny też ten wyłącznik odśrodkowy. Taki jak, no inaczej zbudowany, ale działający na podobnej zasadzie jak w naszych silnikach BZF-WR. Musimy potem, montując, tylko uważać na to, żeby te śruby, które trzymają dekielek łożyska, przechodzą tutaj przez te dziury, wchodziły też tutaj, były wkręcone w te dziury w tym wyłączniku odśrodkowym, bo one go trzymają. Ja odkurzę to wszystko w środku, bo jest to dosyć porządnie brudne. Teraz po wyczyszczeniu myślę, że widać to troszeczkę lepiej. Tutaj mamy ten wyłącznik odśrodkowy, no, działający na podobnej zasadzie jak w silnikach BZF-WR, aczkolwiek troszkę inaczej zbudowany, nie wiem, może troszeczkę solidniej. Teraz widać wirnik obracający się razem z tym wyłącznikiem, z częścią tego wyłącznika odśrodkowego i on po osiągnięciu odpowiednich obrotów, tam były też takie ciężarki, które rozchylały go i rozłączały styki te zasilające uzwojenie pomocnicze, a potem jak silnik zwalniał i stawał, to one znowu dzięki tym sprężynkom, które się tam znajdują, znowu się zwierały i silnik był gotowy do następnego uruchomienia. Omawialiśmy sobie trochę zasadę tego wyłącznika odśrodkowego podczas przeglądu silnika BZF-WR. Ja sięgnę jeszcze raz na chwileczkę do tej mojej książki Małe silniki jednofazowe. I tutaj a propos właśnie silników z kondensatorową fazą rozruchową, tak jak tutaj kondensatorową fazę rozruchową rozmieszcza się w żłobkach stojana, podobnie jak fazę oporową i włącza do sieci w chwili rozruchu przez kondensator. Po rozruchu fazę tę wyłącza się najczęściej wyłącznikiem odśrodkowym. Czyli tak jak w tym przypadku. Tutaj nawiasem mówiąc zauważyłem, że pewnie jak coś tutaj kręciłem tym wyłącznikiem, to odłamał się taki malutki styk od tego przewodu, więc zastąpiłem go innym i zaraz go tutaj przykręcę i powinno to wszystko normalnie działać. Już jest to ponownie przykręcone. Nie wolno po prostu za bardzo kręcić tym mocowaniem wyłącznika, bo można te przewody pourywać, tak jak właśnie to zrobiłem. Dobra, słuchajcie, to ja zamontuję z powrotem ten dekielek, przeczyściłem go tutaj troszeczkę. Musimy tylko teraz uważać na mocowanie tych śrubek. Tutaj te przewody myślę, że ładnie się mieszczą.
to troszeczkę tak przekrzywię. Wezmę sobie jakiś taki dłuższy gwoździk, przełożę go tutaj przez tę dziurkę i przez tę dziurkę tutaj w środku, żeby mi się te miejsca ładnie pokrywały. Dobra. O, i teraz mogę chyba nałożyć ten dekielek. No, powinno być ok. Zaraz jeszcze wyczyszczę tylko te śruby. Ok, spróbujmy, zobaczmy, czy one się tutaj będą wkręcały. Chyba tak. Tak, trafiłem tam ładnie w gwint w drugiej stronie. Zaraz trzeba będzie nacisnąć ten dekielek. Teraz druga śruba. Tutaj powolutku dokręcam i one mi dociągają już ten dekielek. I tutaj jeszcze te śrubki na dole. No, złapała już chyba. No i mogę teraz przykręcać dekielek łożyska. Bardzo ważne jest, żeby te śrubki weszły tam aż w to mocowanie wyłącznika odśrodkowego. Tutaj smar troszeczkę poprawiłem. Okay. O, wkręca się ładnie. Tu też jeszcze włożę śrubkę. Dobra, mogę je mocno dokręcić. Ok. Silnik mamy ponownie zmontowany. Ja go jeszcze zaraz troszeczkę wyczyszczę. Zmontujemy, zamkniemy ten dekielek, tylko wcześniej jeszcze sobie zrobię skan tej instrukcji obsługi i dołączę oczywiście link do tego skanu w pliku PDF do opisu tego nagrania. Wyczyszczę trochę ten kondensator z zewnątrz, zaraz to wszystko zmontujemy. Tylko chciałbym zobaczyć, czy podczas tych manipulacji przy silniku go nie uszkodziliśmy. Przede wszystkim, czy nie uszkodziliśmy tutaj tego wyłącznika odśrodkowego. Tam jeden przewodzik urwałem, ale to udało się łatwo ponownie zamontować. Także ja go jeszcze raz na chwilkę włączę. Nie, na szczęście wydaje się, że silnik działa bardzo fajnie i słychać też działanie tego wyłącznika odśrodkowego, słychać jak on rozłącza tutaj styki i potem jak już po wyłączeniu zasilania, jak silnik zwalnia, słychać jak od pewnego momentu takie robi się szum, w którym ponownie te styki zostają połączone i wyłącznik jest już gotowy na ponowne uruchomienie silnika. Myślę, że dosyć wyraźnie było to słychać. Fajnie, czyli silnik działa mimo tych naszych machinacji przy nim, działa tak jak działał poprzednio. Bardzo się z tego cieszę. Zeskanowałem sobie tę instrukcję szybko i tak jak powiedziałem, będzie ona dołączona, czy link do niej w pliku PDF będzie dołączony do opisu tego nagrania. Instrukcja obsługi silnika prądu zmiennego, przyłączenie do sieci według schematu, uziemienie. Silnik wyposażony jest w śrubę do przyłączenia przewodu ochronnego, łożyska i smarowanie. Tutaj jest napisane, że łożyska są nasmarowane na mniej więcej 2000 roboczo godzin. Tutaj w przypadku ponownego smarowania jest wymienione, jakim smarem należy, a jakim nie należy ich smarować, ale akurat w tym miejscu jest zagięcie i trudno było to przeczytać. Wychodzi na to, żeby nie smarować chyba towotem, tylko wazeliną do łożysk kulkowych i że komora łożyska nie powinna być całkowicie wypełniona smarem, tylko do połowy. Przegrzewanie silnika, jeżeli silnik się przegrzewa, to może to być powodem może być przeciążenie lub zbyt niskie napięcie, no i w takim wypadku należy go odłączyć od zasilania i poczekać aż ostygnie. Zmiana kierunku wirowania według schematu. No i tutaj jest przyłączanie kondensatora. Jeżeli wymagany jest większy moment obrotowy, to koniecznie trzeba używać kondensatora. Jeżeli nie jest wymagany większy moment obrotowy, to kondensator nie jest wymagany. To wszystko na tej drugiej stronie schematy właściwie są
całkowicie jasne. Także to możemy znowu zamknąć tak, jak to było zrobione. Włożyć tutaj do tej puszki przyłączeniowej. Może w ten sposób to włożę. I możemy założyć już tutaj dekielek. I możemy ten dekielek tymi dwiema śrubkami przykręcić. Strasznie fajnie, że ta instrukcja tutaj się w tym silniku zachowała. Ok. Wyczyszczę jeszcze tylko troszeczkę kondensator i tą obejmę i zaraz go tutaj przykręcimy. Mam już tutaj tę obejmę i kondensator wyczyszczony. Może efekt nie jest jakiś bardzo spektakularny, ale na pewno będzie już teraz troszeczkę lepiej. Teraz tylko, żeby to ładnie skręcić. O! No, śruby mam przykręcone. Przepraszam, ja jednak zdecydowałem się zrobić tutaj jeszcze jedną malutką modyfikację, mianowicie odłączyłem cały ten stary przewód, który tutaj się znajdował, dałem króciutki, bo dłuższy nam nie jest potrzebny, taki 3-żyłowy gumowy przewód, zostawiłem wtyczkę, która tutaj oryginalnie była, ale podłączyłem przewód ochronny, który jest podłączony teraz tutaj, tak jak powinno być, do korpusu tego silnika. Tutaj mamy przewody zasilające, no i możemy zaraz zrobić od razu próbę, czy to będzie teraz działało. Bardzo fajnie. W takim razie jeszcze raz chowamy tutaj do środka instrukcję. Tak jak to było, zakładamy ten nasz dekielek i przykręcamy śrubki. Myślę, że w ten sposób nawet próby tego silnika będą jednak dużo bezpieczniejsze. O. Jeszcze raz możemy na próbę uruchomić nasz silnik. Na koniec powiem Wam jeszcze tylko bardzo króciutko co o historii fabryki Croatia. Znalazłem dosłownie w kilku zdaniach. Za założyciela uchodzi rzemieślnik z Zagrzebia Iwan Paspa, który pod koniec XIX wieku założył warsztat w Zagrzebiu. To był były kierownik oświetlenia w Teatrze Dworskim w Wiedniu, Burgtheater, czyli nie byle kto. Potem był inżynierem oświetlenia w chorwackim Teatrze Narodowym w Zagrzebiu, a od 1907 roku działał jego warsztat montażu urządzeń oświetleniowych w Zagrzebiu, który powstał tam, tak jak już chyba mówiłem, wraz z powstaniem pierwszej miejskiej elektrowni. Pod koniec I wojny światowej powstała pierwsza chorwacka fabryka przemysłu elektrycznego, a od końca lat 20. powstała także w jej ramach pierwsza chorwacka fabryka baterii, która produkowała baterie, radioodbiorniki, lampy, no i właśnie też silniki jedno- czy trójfazowe. Widziałem też taki katalog na przykład z prądnicami rowerowymi. Po II wojnie światowej oczywiście fabryka została znacjonalizowana. Powstała tam chorwacka fabryka baterii i lamp, a taki ogromny rozwój fabryki przypadał na lata 70. i 80. Wtedy współpracowała też z wieloma zachodnimi koncernami, między innymi z niemiecką Wartą. No a zamknięta została, tak jak już też chyba mówiłem, w latach 2006-2007. Na jej miejscu w Zagrzebiu stoi dzisiaj podobno hotel Croatia. To jest wszystko, co o tej praktycznie przez 100 lat działającej fabryce w Zagrzebiu, która zaczęła od produkcji sprzętu oświetleniowego, a jeszcze przed II wojną światową w latach międzywojennych zajęła się także produkcją silników elektrycznych. No i na koniec bardzo Wam dziękuję za przegląd tego starego silnika Croatia z fabryki w Zagrzebiu, silnika z 1958 roku. Urządzenia w Polsce chyba dosyć rzadko spotykanego, aczkolwiek sądzę, że można takie silniki znaleźć, bo jednak w latach PRL-u
urządzenia jugosłowiańskie były w Polsce sprowadzane, do Polski sprowadzane, były w Polsce dosyć popularne. Jeżeli spotkacie się gdzieś z jakąś pralką albo z innym urządzeniem, w którym znajduje się taki albo inny silnik z fabryki Kroacja, to dajcie koniecznie proszę znać, ja będę też miał oko na bazarach staroci. Może jeszcze jakieś inne urządzenia, może jakieś baterie, może jakieś lampki właśnie z fabryki Kroacja w Zagrzebiu kiedyś znajdę, może nawet jakieś przedwojenne produkty z tej fabryki. Nie stawiałem już tutaj na stole warsztatowym tych innych silników dla porównania, które oglądaliśmy na początku, ale bardzo się cieszę, że ten silnik dołącza do kolekcji. Ja go sobie jeszcze teraz troszeczkę wyczyszczę, bo o tym zapomniałem. Z zewnątrz go jeszcze trochę przetrę, a niedługo spotykamy się z kolejnymi starymi urządzeniami, silnikami, odkurzaczami, suszarkami do włosów i pewnie prędzej czy później jakieś jugosłowiańskie, czy może właśnie chorwackie urządzenia też się tutaj pojawią. Dzięki za dzisiaj, cześć, do zobaczenia.